ochrona lokatorów jest o wiele bardziej posunięta aniżeli ochrona właściciela. Tu chciałem zapytać, czy zdarzyło się tak w ogóle, bo teoretycznie, jeżeli zostanie taka osoba wyrzucona siłowo, bezprawnie, to nie ma gdzie mieszkać. I czy ona ma później czas na batalie sądowe po to, żeby odzyskać ten lokal? No bo w międzyczasie musi gdzieś jeszcze przemieszkać. To jest bardzo ważne, aby w takim pozwie wskazać wszystkie osoby, które w takim lokalu przebywają. Nawet jeżeli mieliśmy na przykład umowę najmu z jedną osobą, a ona w międzyczasie z kimś się związała i w tym lokalu zamieszkała jedna osoba, albo jeszcze się, nie wiem, pojawiło dziecko, to musimy pozwać wszystkie osoby, które faktycznie w tym lokalu przebywają. Czemu wszystkie osoby, a nie tylko osoby na przykład, na którą jest umowa? No nie szkodzi, ale posiadają lokal, mają ochronę posiadania. Weszli sobie tam, zamieszkali, wsadzili sobie roślinkę w doniczce i czują się Czyli jak u polscy siebie. okupados. No można powiedzieć, że tak. W Polsce nie istnieje eksmisja na bruk. No i bujamy się, krótko mówiąc. Odpowiednie instytucje tutaj nie są takie dobroduszne i te media po prostu odcinają. My samodzielnie tego zrobić też nie powinniśmy. Właśnie, bo o to chciałem zapytać, czy możemy im odciąć media? Mówisz, że my samodzielnie nie, ale te instytucje tak. Jedną z popularnych podpowiedzi na różnych forach internetowych jest to, żeby do takich niepłacących lokatorów, Uwielbiam właśnie te fora, gdzie ludzie dzielą się informacjami. To jest Te tipy, naprawdę tak. fajne, tak. żeby wprowadzić takich obszernych, smutnych panów do tego lokalu. Wiecznie smutnych. Mogą być imprezowi na przykład. Przez każde nie do końca obejrzane wideo na YouTubie coraz bardziej płowieje zorza polarna. Nie możemy do tego dopuścić. Jeśli nie masz teraz czasu, zapisz sobie ten film na później. Zorza coraz bardziej blaknie. Dzień dobry widzowie, z nami dziś Katarzyna Stankiewicz, adwokat. Witam Dzień dobry. serdecznie, cześć. Dzisiaj porozmawiamy o wynajmie, o zabezpieczeniu wynajmu, o różnych aspektach formalnych, prawnych wynajmu. Lecimy. Czuję się jak na klasówce. Będą ale podchwytliwe pytania. Ale możesz dzisiaj akurat korzystać z pomocy naukowych, jeżeli masz, bo akurat w tym zawodzie no chyba trzeba się podpierać konkretnymi przepisami. Które lubią się też zmieniać, o czym trzeba pamiętać. Okej. Więc to nie jest tak, że nauczymy się raz wszystkiego na całe życie. Okej, bo Ustawy cały czas wychodzą nowe, są nowelizacje, więc nasz zawód jest taki jak zawód lekarza. Cały czas się trzeba dokształcać i sprawdzać, a jak ktoś mówi, że ma wszystko w głowie, to niech się lampka zapala. Okej, dobra, to tu przynajmniej przy okazji dostaliśmy dobrego tipa, jak rozpoznać dobrego adwokata. Czyli A jeszcze jak ma notatki. zniszczony kodeks, taki wiesz, pamiętaj, że znaczy, że czyta. Okej. To też jest druga wskazówka. A w telefonie może ma. No ale ja lubię taką starą szkołę, wiesz, co papier to papier. Niech dmuchnie też tam kurzu. Chociaż nie, kurzu nie ma, jeżeli używasz to nie ma. I co roku wymieniasz na nowy, nie? Pierwsze pytanie. Jak wygląda procedura eksmisji lokatora zalegającego z opłatami wobec właściciela Zmora lokalu? każdego właściciela. Tak jest. Fajnie mieć nieruchomość. Bardzo często myślimy, że jak już mamy mieszkanie, możemy je wynająć, to złapaliśmy Pana Boga za nogi. No ale niestety w praktyce okazuje się, że ochrona lokatorów jest o wiele bardziej posunięta aniżeli ochrona właściciela. I dopóki się z tym problemem faktycznie nie zetkniemy, no to ciężko nam to w ogóle zrozumieć. Często się słyszy, że w Hiszpanii jest prawo occupados i że tam to jest strasznie, ale w Polsce, jeżeli już wejdziemy do mieszkania, to naprawdę ciężko z tego mieszkania takiego lokatora wyrzucić. Często jest takie błędne przekonanie, że tą eksmisję możemy po prostu zrobić na własną rękę. Wejść, Weźmiemy wymienić dwóch zamki. kolegów dobrze zbudowanych, którzy przestraszą najemcę, albo na przykład właśnie kiedy tego lokatora nie będzie, wejdziemy podczas jego nieobecności, spakujemy w reklamówki, wymienimy zamki, rozłożymy się na fotelu i czekamy, jest super. No nie, ponieważ w takiej sytuacji łamiemy prawo i osoba, która zostaje w taki sposób, w cudzysłowie, wyproszona z mieszkania, może złożyć na nas pozew o przywrócenie posiadania i oczywiście takie przywrócenie posiadania zostanie jej szybko przywrócone. Ale Zgodnie pojawia się- z wyrokiem sądu, no bo ta ochrona posiadania jest naprawdę bardzo silna. Tu chciałem zapytać, czy zdarzyło się tak w ogóle, bo teoretycznie, jeżeli zostanie taka osoba wyrzucona siłowo, bezprawnie, to nie ma gdzie mieszkać. I czy ona ma później czas na batalie sądowe po to, żeby odzyskać ten lokal? No bo w międzyczasie musi gdzieś jeszcze przemieszkać. Ludzie są różni i są często zdesperowani i liczą, że dla nich to jest jedyna możliwość, kiedy naprawdę nie mają gdzie mieszkać, wrócić do lokalu. Pamiętajmy też, że są punkty bezpłatnej pomocy prawnej, można składać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W internecie też jest wiele wzorków, ludzie sobie zdesperowani naprawdę radzą. A my jako właściciele jesteśmy wkurzeni, ponieważ tak, mamy lokal, mamy tam osobę, która nam nie płaci, no i chcielibyśmy się jak najszybciej takiej osoby
pozbyć. Jeżeli ona dobrowolnie się z takiego mieszkania nie wyniesie, na przykład możemy przyjść z czekoladkami i powiedzieć, proszę, Działa? spakuj się, no raczej nie działa. Zazwyczaj nawet nie jesteśmy wpuszczani do takiego mieszkania. No to możliwości mamy praktycznie jedną, tak? Składamy pozew o eksmisję. Ostatnio składałam taki pozew mojemu klientowi, który był też połączony nie tylko z eksmisją, ale także z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z lokalu, ponieważ on nabył ten lokal, wiedząc, że w nim mieszkają osoby, skończyła się umowa najmu tamtego lokalu, no i on jako nowy właściciel powiedział: szanowni Państwo, dziękuję za współpracę, ale proszę wyprowadźcie się. No i się oczywiście nie wyprowadzili. Mieszkają tam już wiele, wiele lat i poczuli się jak u siebie. Więc złożyliśmy pozew nie tylko o eksmisję i to jest bardzo ważne, aby w takim pozwie wskazać wszystkie osoby, które w takim lokalu przebywają. Nawet jeżeli mieliśmy na przykład umowę najmu z jedną osobą, a ona w międzyczasie z kimś się związała i w tym lokalu zamieszkała jedna osoba albo jeszcze się, nie wiem, pojawiło dziecko, to musimy pozwać wszystkie osoby, które faktycznie w tym lokalu przebywają. W przypadku tego mojego klienta były to aż 4 osoby. Oprócz tego musimy wtedy za każdą osobę uiścić opłatę. Pozew o eksmisję kosztuje 200 zł. I możemy dodatkowo złożyć taki pozew o zapłatę za to bezumowne korzystanie z lokalu. Jeszcze mam pytanie dodatkowe. Czemu wszystkie osoby, a nie tylko osoby na przykład, na którą jest umowa? No bo chcemy wywalić wszystkich, a nie tylko tę jedną. W przypadku, gdybyśmy pozwali o eksmisję tylko jedną osobę, no to mielibyśmy możliwość usunąć tę jedną osobę, a 3 by zostały. Ale reszta nie ma umowy, nie ma tytułu do lokalu w żaden sposób? No nie szkodzi, ale posiadają lokal, mają ochronę posiadania. Weszli sobie tam, zamieszkali, wsadzili sobie roślinkę w doniczce i czują się Czyli jak u polscy siebie. okupados. No można powiedzieć, że tak. Dlatego to jest ważne, aby wskazać wszystkich. I dodatkowo możemy również pozwać o zapłatę, co w przypadku inwestorów jest o tyle korzystne, że pomimo, że te osoby nam nie płacą, tutaj możemy domagać się zapłaty odszkodowania za ten okres, kiedy oni korzystali z lokalu, który moglibyśmy w tym czasie wynająć innej osobie. Tak w skrócie. A potem jak mamy wyrok, jeżeli jest on szybko, no to też trzeba niestety poczekać. Ile to trwa? Może trwać Kodeksowo najkrócej. czy w praktyce? Kodeksowo i w praktyce. Zderzmy to ze sobą. W praktyce każdy liczy, że to trwa kilka miesięcy i to jest takie pochopne, fajne myślenie, że te parę miesięcy faktycznie robi robotę, ale jeżeli te osoby się skutecznie bronią, wzywają świadków, przedkładają dokumenty, no to takie postępowanie może trwać nawet kilka lat. A potem jak mamy wyrok, to też już nie jest tak hura optymistycznie, jesteśmy krok do przodu, ale jeszcze musimy przede wszystkim znaleźć komornika, który nam pomoże tą eksmisję przeprowadzić. No i tu jest jeszcze kolejna kwestia, czy tym osobom przysługuje prawo do lokalu socjalnego, czy nie. Bo jeżeli mają prawo do lokalu socjalnego, to są również okresy ochronne, w których nie możemy takich osób eksmitować. To jest od 1 listopada do 31 marca. Jeżeli to są osoby małoletnie, kobiety w ciąży, osoby chore, ubezwłasnowolnione, no to też jest dla nich przewidziana ochrona i takie osoby eksmitować jest trudniej. No i kolejny problem, który się pojawia, bo to jeszcze nie koniec, to czy mamy te osoby gdzie eksmitować. I tutaj pojawia się taka kwestia, że gmina powinna nam zapewnić lokal socjalny dla takich osób lub lokal tymczasowy. No i gminy tych lokali przeważnie też nie mają. I pojawia się problem, gdzie my takich państwa możemy eksmitować, bo w Polsce nie istnieje eksmisja na bruk. No i bujamy się, krótko mówiąc. W międzyczasie lokatorzy mieszkają, nie płacą. My ponosimy wszelkie koszty, no bo później dopiero możemy domagać się rekompensaty. Tak, dlatego też fajnie jest zawrzeć odpowiednią umowę najmu, chociażby w której przekazujemy odpowiedzialność za ponoszenie kosztów opłat za media na osoby, które w tym lokalu przebywają. Więc nie jesteśmy zobligowani do tego, żeby za te media chociażby płacić. A jeżeli oni nie płacą za media, no to odpowiednie instytucje tutaj nie są takie dobroduszne i te media po prostu odcinają. My samodzielnie tego zrobić też nie powinniśmy. Właśnie, bo o to chciałem zapytać, czy możemy im odciąć media? Mówisz, że my samodzielnie nie, ale te instytucje tak. I dlaczego one mogą, a my nie? No oni wychodzą tak jakby z innej pozycji jako dostawcy usług i skoro usługa nie jest opłacana, po prostu
usługa jest wtedy odcinana. My, jako właściciele lokalu, jest to traktowane jako taka represja, ograniczanie tego prawa posiadania. No nie możemy takich rzeczy robić. Dlatego dobrze od razu w umowie zawrzeć, że media wszystkie są po stronie osoby, która od nas to mieszkanie wynajmuje. Dzięki temu chronimy się przed dodatkowymi kosztami, które bylibyśmy de facto zobligowani ponosić. Czy wystarczy zapisanie, że ktoś ma opłacić media, czy trzeba przepisać wtedy? Przepisać oczywiście, tak. Jedną z popularnych podpowiedzi na różnych forach internetowych jest to, żeby do takich niepłacących lokatorów, Uwielbiam właśnie te fora, gdzie ludzie dzielą się informacjami. To jest Te tipy, naprawdę tak. fajne, tak. żeby wprowadzić takich obszernych, smutnych panów do tego lokalu. Koniecznie smutnych. Mogą być imprezowi na przykład. Oni i na robić- początku się smutniej wydają wobec tych lokatorów, ale później się okazuje, że oni są imprezowi, bo do 3, 4, do 5 nad ranem jednak malują, przychodzą do nich znajomi. Czyli wprowadzanie tych obcych osób do mieszkania, ponieważ możemy ze względu na to, że w umowie zawarte jest, że wynajmujemy konkretne pomieszczenia i części wspólne tak jakby zostają jeszcze do dyspozycji, czyli podpowiedź jest taka, żeby wprowadzić tych panów i oni sobie albo w przedpokoju, albo w kuchni pomieszkają, albo też i w łazience, bo mają prawo do korzystania. Czy to jest legalne? Ostatnio miałam nawet taki kazus, gdzie 2 małżonków było w trakcie sprawy rozwodowej, no i oprócz tego mieli przepiękny apartament położony w Warszawie, z którego wyprowadził się mąż. Założenie było takie, że ten apartament miał być sprzedany, mieli się podzielić środkami, każdy miał pójść w swoją stronę, ale żona stwierdziła, że się jednak z tego pięknego mieszkania nie wyprowadzi, no bo jest super piękne, ładnie urządzone. końcu ma więcej miejsca dla siebie świeżutko sama. po remoncie, no w ogóle rewelacja. Żona pedantka, mieszkanie wysprzątane, czyściutkie, z alergią na zwierzęta. Co ważne. No i mąż po prostu był tak zirytowany, że ona się nie zgodziła, nie dotrzymała słowa, że postanowił właśnie wprowadzić takiego pana z pieskiem. Ten pan wcale nie był smutny, bo miał pięknego małego pieska, na którego oczywiście żona była uczulona. Ten piesek biegał po całym mieszkaniu. Pan nie wychodził z nim na spacery. W związku z powyższym piesek też załatwiał swoje potrzeby w mieszkaniu. Co więcej, pan bardzo lubił chodzić w bardzo skąpych stringach po tym mieszkaniu, żeby tej pani jak najbardziej obrzydzić mieszkanie po prostu z obcym facetem. No nie wytrzymała, 2 dni, wyprowadziła się, więc wiem, że takie działania są też skuteczne, ale jeżeli na to spojrzymy z punktu widzenia prawa, no mamy też prawo do ochrony miru domowego i ta pani, gdyby się uwzięła i rozpoczęła tutaj procedurę, no też miałaby prawo domagać się, że ten mir domowy jej został w ten sposób naruszony. Tylko po prostu jej psychika nie pozwoliła wytrzymać, a miała możliwości, więc się wyprowadziła. Czasami to jest takie zderzenie po prostu, kto jest silniejszy, kto da radę i kto pierwszy wymięknie. Okej. Czyli takie sytuacje się zdarzają. Zdarzają się i są, wiem, skuteczne. W ogóle są firmy, bo jak rozmawiałam z tym moim klientem, to on skorzystał z takiej profesjonalnej firmy, która zajmuje się znajdowaniem takich panów czy pań, które do takiego mieszkania się wprowadzają i mają całą tą procedurę tak jakby wejścia w posiadanie tego lokalu przygotowaną. I podobno sobie z tym całkiem nieźle radzą. Czy właściciel lokalu ma prawo do kontroli stanu tego lokalu? Jakie są granice tych kontroli? Częstotliwość jaka może być? Oczywiście tak, tylko to musimy zawrzeć w umowie, żeby było jasne, jak często właściciel może się w takim lokalu pojawiać. Nie powinny to być wizyty niezapowiedziane, no bo tak jak powiedziałam wcześniej, każdy ma prawo do tej swojej prywatności. I takie wizyty powinny być zapowiedziane. Też nie powinny być nadmiernie uciążliwe, tak? Żeby to nie było raz w tygodniu. Wydaje mi się, że jak to jest raz na miesiąc, czy raz na 3-4 miesiące, na przykład na początku mogą być te wizyty częściej ustalone. Mamy nowego lokatora, chcemy zobaczyć, jak sobie w tym mieszkaniu radzi, a po pewnym czasie, kiedy mamy już jakąś nić porozumienia i zaufanie, wtedy takie wizyty mogą być rzadsze. Ale tu prawo tego nie reguluje, tak? Nie, Czyli to jest, nie, to trzeba zapisać odpowiednio w umowie i oczywiście z wyprzedzeniem taką osobę uprzedzić i ona powinna udostępnić nam wtedy. Ale rozumiem, że jeżeli dla którejś stron byłoby to uciążliwe, czyli z jednej strony zbyt częste kontrole, z drugiej strony brak możliwości wejścia do lokalu, czyli odwlekanie, odraczanie tej wizyty, to wtedy już trzeba walczyć o swoje w sądzie, tak? Tak. Okej. A czy właściciel lokalu może rozwiązać umowę, która jest zawarta na czas określony, bez podania przyczyn? No bo na przykład chce sprzedać mieszkanie, akurat trafiła mu się okazja i musi już tu i teraz sprzedać, albo
Syn wraca z zagranicy, nie ma gdzie mieszkać, koniecznie. Kłócił się z żoną i musi się gdzieś wyprowadzić. Na przykład. Co do zasady nie. Jeżeli umowa jest zawarta na czas określony, to możemy ją wypowiedzieć tylko wtedy, jeżeli mamy w umowie przewidziane sytuacje, kiedy możemy tą umowę wypowiedzieć wcześniej. Oczywiście, jeżeli po drugiej stronie będzie nić porozumienia, zawsze możemy usiąść do stołu i powiedzieć: słuchaj, no mam taką sytuację życiową, co ty na to? Może, nie wiem, możemy się dogadać albo jakieś zapłacę ci odszkodowanie za to, że tą umowę wypowiadam wcześniej. Dogadajmy się. Takie sytuacje się oczywiście zdarzają, ale jeżeli to nie jest zapisane w umowie, a druga strona powie nie, no to mamy problem. Okay. Myślałem, że będziesz sypała paragrafami, ale tu widzę raczej dążenie do mediacji, do porozumienia. To tak? jest zawsze, uważam, lepsze. z doświadczenia też swojego zawodowego widzę, ile czasu ludzie tracą w sądach, ile energii, ile pieniędzy, a przede wszystkim ten czas, w którym liczymy, że dostaniemy tą naszą sprawiedliwość, a jeżeli możemy usiąść do stołu i załatwić coś od ręki, to jest zawsze skuteczniejsze, lepsze i fajniejsze rozwiązanie dla wszystkich. I myślę, że im jestem starsza, im więcej chodzę do sądu, tym wszystkim polecam rozwiązać sprawę poza, jeżeli się da, aniżeli liczyć na ten wymiar sprawiedliwości, który jest tak przeładowany sprawami. Jest coraz więcej spraw, coraz mniej sędziów i na wszystko się po prostu czeka latami. Czyli z wiekiem miękniesz. Nie powiem, że miękne, ale mam może inne doświadczenie na pewno i większą jakąś taką, nie wiem, dojrzałość, żeby ci ludzie po prostu znaleźli rozwiązanie, bo widzę, w jakim stanie oni wychodzą z tych sądów po latach. I nie chodzi o stan konta w sensie, że Każdemu nie zależy wywalczyli. jak najszybciej, a często jest takie błędne przeświadczenie, że nasze sądy działają tak jak seriale amerykańskie, tak? Że zaczyna się odcinek, a na koniec już wszyscy siedzą, popijają whisky i jest wygrana sprawa. No nie, u nas się czeka na terminy między 4 a 9 miesięcy. Sprawa się zazwyczaj nie kończy na jednym terminie. Na opinię biegłych czekamy między 9 miesięcy a rok w Warszawie. Więc jeżeli to się wszystko pozbiera łącznie, to z tego sądu z pierwszej instancji nie wychodzimy nawet kilka lat. A potem jeszcze jest druga instancja, jak ktoś się odwoła. I no naprawdę to się nie kalkuluje. Tu wracając do jeszcze ochrony praw lokatora, ale też i właścicieli mieszkań, może najem okazjonalny jest lepszym rozwiązaniem, bo tam wskazujemy Tak, lokal najem do eksmisji. okazjonalny jest najlepszym istniejącym prawnym rozwiązaniem zabezpieczającym interesy właściciela lokalu. Ważne, aby taki najem prawidłowo sporządzić, pamiętać o zachowaniu formy notarialnej, ponieważ osoba, która wynajmuje, musi podpisać u notariusza oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do opróżnienia lokalu. I my mamy obowiązek w ciągu 14 dni zgłosić to do Urzędu Skarbowego, więc to są takie sine qua non warunki, które trzeba spełnić. I w sytuacji, kiedy taki delikwent później uchyla się od płacenia albo nie chce nam się wyprowadzić, mamy możliwość w szybszym tempie pozbyć się go z lokalu. Więc to jest na pewno coś, co najskuteczniej i najszybciej działa w Bo tam Polsce. on wskazuje lokal, do którego może być eksmitowany, czyli nas Tak. już nie interesuje cała procedura znajdowania mu lokalu Ale zastępczego. ważne jest też to, żeby osoba, która ten lokal udostępnia dla tej osoby, bo nie zawsze on musi być właścicielem tego lokalu, może to być, nie wiem, jego ciocia, babcia, żeby podpis pod takim oświadczeniem złożyła z zachowaniem formy notarialnej, dlatego, że często się zdarza potem, że ta babcia mówi: ale ja nic nie podpisywałam takiego, to nie, ja nigdy nie mówiłam, że on będzie u mnie mieszkał. No i też mamy problem, tak? A jeżeli to są notariusza, poświadczone z pieczątką, no to babcia może mieć demencję, no notariusz podpisał, nie? A notariusz ma kwity. Więc tak, to jest najlepsze. Różnice między najmem instytucjonalnym a okazjonalnym, bo często widzę, zamiennie jest stosowana, Nie, to często są dwie też różne rzeczy. często jest mylone właśnie w Instytucjonalny i ogłoszeniach. okazjonalny to są tak jakby dwa odrębne pojęcia. Najem okazjonalny to jest dla osoby, która wynajmuje mieszkanie na własny użytek, zaś instytucjonalny to jest najem związany z działalnością przedsiębiorstwa, czyli krótko mówiąc na biznes. Jakie są najczęstsze problemy między właścicielem nieruchomości a najemcą? Problemy prawne i jak je rozwiązywać? Z czym ty się spotykałaś? Co słyszysz, że jest najczęściej? Najczęściej się kłócą o kasę, czyli są jakieś problemy z płynnością i z zaległościami. To po pierwsze. Po drugie, no, że niekoniecznie korzystają z tego mieszkania w sposób, który był przewidziany w umowie. Na przykład mieszkanie miało być na użytek własny, a się okazuje, że ktoś tam sobie zaczyna, nie wiem, działalność prowadzić, albo na przykład niejednokrotnie miałam takie sytuacje, że jakieś usługi seksualne
było w tych mieszkaniach świadczone, albo zakłócanie porządku dla sąsiadów, ciszy nocnej, czyli niekorzystanie z tego lokalu w sposób przewidziany przepisami. No i o to są spory, bądź to mieszkanie po prostu jest zaniedbane, niszczone w sposób świadomy bądź nieświadomy, na co właściciel nie wyraża zgody i na tym tle najczęściej są spory. No i końcowy spór, że ktoś tego mieszkania nie chce opróżnić. To myślę są takie główne aspekty, które są kością niezgody pomiędzy właścicielami a wynajmującymi. A jak to rozwiązywać? Da się dobrze zabezpieczyć umową, żeby to wszystko niejako automatycznie działało? Czyli jeżeli 3 razy zrobisz imprezę po 22, cisza nocna, wylatujesz. Tak, uważam, że im lepiej sporządzona umowa, i to nie mówię, że ta umowa musi być nie wiadomo jak obszerna, ale przede wszystkim przewidziana. Im więcej się tych umów przygotowuje, ten człowiek ma większe rozeznanie, co ta umowa powinna zawierać i na pewno dobrze przygotowana umowa spowoduje, że nas zabezpieczy przed wieloma niespodziankami, problemami w przyszłości. Wszystko warto mieć spisane, ponieważ, jak to mówią, na gębę potem jest problem, żeby udowodnić, a jak jest na piśmie szczegółowo opisane, to na pewno nas to lepiej zabezpieczy w przyszłości. Czyli mogę wypisać na przykład, że ktoś Że nie można może mieszkać z przyprowadzać psem na osób przykład, dodatkowych, nie można albo 3 palić noce w tylko. mieszkaniu, albo żeby nie robić tych imprez, żeby nie przeszkadzać sąsiadom. Czyli tego typu rzeczy możemy wpisać w jakiś tam regulamin jako Tak. załącznik do umowy. Oczywiście. I im bardziej dokładne, tym jesteśmy bardziej zabezpieczeni, tak? A znając też kreatywność Polaków, ale i najemców, to podejrzewam, że ten regulamin będzie dość obszerny, tak? Ale rozumiem, że wszystko, co zaakceptuje Druga najemca, strona, tak. może być później wyegzekwowane. Można też kary umowne wprowadzić do umowy, które też mogą skutecznie ocucić zapędy takiej osoby przed tym, żeby naruszać tych postanowień. Czy na przykład ja bardzo nie lubię, jak ktoś pali. Mam też swoje mieszkania, które wynajmuję i w każdej mam napisane, że po prostu w moim mieszkaniu palić nie można. Jeżeli się okaże, że tak, no to urwę głowę. Ale oczywiście będą te kary finansowe, za pomocą których będę mogła na przykład wymienić kanapę, która będzie śmierdziała, czy wymienić zasłony, bo ten dym, wiadomo, wchodzi w te materiały. Czy jak ktoś mi się wprowadzi z psem, kocham zwierzątka, no ale w bloku na mniejszej przestrzeni też te małe pieski czy większe mogą zniszczyć podłogę, podrapać, ogryźć tą kanapę i dlatego takie zapisy, które są obwarowane odpowiednimi zabezpieczeniami też nas mogą przestrzec w przyszłości przed problemami. Czyli dość szczegółowo i konkretnie spisany regulamin plus najem okazjonalny. To byłoby dobre zabezpieczenie? Najlepsze. Nigdy myślę, że nie ma idealnych, ale najlepsze, tak. Jeszcze przejdźmy do tematu kaucji. Jak rozliczać kaucję? Kiedy właściciel ma prawo ją zatrzymać? Kto w ogóle decyduje o tym, czy ta ściana była już brudna, nie była brudna, czy ona jest zakurzona, nie zakurzona? Dobry materiał zdjęciowy. Zanim wprowadzimy kogoś do mieszkania, fajnie jest nakręcić film albo porobić dokładne zdjęcia, plus zrobić protokół, w którym napiszemy, w jakim stanie technicznym jest lokal. Do tego zrobić fajną dokumentację zdjęciową, gdzie wszystko będzie jasne. W momencie, kiedy mieszkanie zostaje nam zwrócone, możemy sobie porównać stan faktyczny sprzed wprowadzki i po wyprowadzce, no i zobaczymy, czy te zniszczenia powstały wskutek niewłaściwego użytkowania takiej osoby, czy na przykład są też jakieś zaległości ponoszeniem opłat i na tej podstawie też tej kaucji nie oddajemy od razu. Warto sobie tą kaucję jeszcze chwilę przetrzymać, zobaczyć, czy w międzyczasie nie przyjdą jakieś zaległości, bo jak tą kaucję oddamy, no to już praktycznie nie będziemy mieli możliwości takiej odręki, żeby sobie to zrekompensować, a jeżeli się okaże, że wszystko jest w porządku, no to tą kaucję zwracamy. Od strony najemcy patrząc, jeśli właściciel niesłusznie w jego oczach, w oczach najemcy zatrzyma kaucję, jakie mamy wtedy możliwości Pozew o dochodzenia? zapłatę. Okay. I wtedy będziemy przed sądem się domagać, czy właściciel miał prawo tę kaucję zatrzymać, czy de facto zatrzymał ją niesłusznie. Na tej podstawie będziemy domagali się zapłaty od drugiej strony. I sąd będzie oceniał, kto ma rację, czy ta kaucja powinna być w całości zwrócona, czy w części, czy może zatrzymana jednak przez właściciela. Mając na uwadze to, co wcześniej powiedziałaś i też własne doświadczenia, to przede wszystkim pakujemy się też tu w koszty i w czas, tak? Czyli Każdy pozew o zapłatę to są koszty, bo musimy wnieść opłatę stałą od wartości przedmiotu sporu, czyli od wartości tej kaucji, którą byśmy chcieli uzyskać z powrotem, no i czas. Chociaż jak są sprawy oczywiste, no to sądy wydają nakazy zapłaty. Jeżeli przedstawimy wiarygodne dowody i sąd taki pozew dostanie z tymi dowodami, to może stwierdzić, że ta kaucja została faktycznie niesłusznie
zatrzymana i wyda nam od ręki nakaz zapłaty, który jak dobrze pójdzie się uprawomocni i mamy wtedy roszczenie od razu do wyegzekwowania przez komornika na przykład. Brzmi jak przyspieszenie procesu, czyli jakieś pół roku, a nie rok. Tak, jest szybciej. Teraz robiłam taki też pozew, co prawda w innej sprawie, ale sąd mi wydał nakaz zapłaty w ciągu miesiąca od dnia złożenia pozwu. Druga strona nie złożyła sprzeciwu, prawomocniło mi się w kolejny miesiąc, no i teraz sprawa jest u komornika i klient czeka na kasę. A ja na koszty sądowe. Ekspres. Ekspres, tak. Jakie prawa przysługują najemcy, jeśli właściciel mieszkania jednak rozwiąże tę umowę wcześniej? No i powie, no do widzenia, wymieniam zamki. Nie wyprowadziła. I co ty byś zrobiła jako adwokat tej osoby? Jak paprotka przyrosła i powiedziała, że nigdzie się nie wyprowadzam. Przykleić się do ściany. Przykleić się do ściany. Przede wszystkim domagała się przywrócenia posiadania, tak? Czy to za pomocą policji, że wykazuje, że tam są moje rzeczy, ja z tego mieszkania korzystałam. Uznała, że takie wypowiedzenie jest bezskuteczne. I bym do tego mieszkania za wszelką cenę usiłowała wrócić. Jak to się fizycznie odbywa? Bo może wejść właściciel i faktycznie te zamki powymieniać. No i ja stoję teraz wtedy przed drzwiami, przyjeżdża policja. Ja mówię, że w środku mam dokumenty, które świadczą o tym, że wynajmuję to mieszkanie. Nie mogę inaczej tego udowodnić. W telefonie mogę mieć zdjęcie, nie? Pozorne. Nie mam zdjęcia na przykład, a w środku siedzi właściciel, który pokazuje jak notarialne... No i policja ma wtedy mi prawo wprowadzić do mieszkania, żeby mogła te swoje rzeczy Okej, właśnie o to chodzi. w obecności policji jak najbardziej. Tak jeszcze bym może dodała, że tak mi teraz do głowy przyszło, prawo prawem i znajomość przepisów to jedno, ale zawsze zanim komuś wynajmiemy mieszkanie, też warto zrobić research, tak zwany due diligence, komu to mieszkanie chcemy wynająć. Był taki moment, że faktycznie jak nawet z doświadczenia dawałam mieszkanie na wynajem, telefon się urywał, co chwilę ktoś dzwonił i umawiałam po prostu casting. Te osoby przychodziły jedna po drugiej i zadawałam kilka pytań, gdzie pracują, czy mają stałą umowę o pracę, jaki mają właśnie ten stan posiadania rodziny. I możesz sobie taki wywiad środowiskowy przeprowadzić, poprosić nawet o to, żeby ktoś mi taką umowę o pracę pokazał, czy faktycznie ma stałą umowę o pracę, czy ma stałe źródło dochodów. I dzięki temu jesteś w stanie sobie zweryfikować, komu to mieszkanie chcesz wynająć. Jednak ta wiedza też jest ważna. Już nie mówię o takim wewnętrznym feelingu i przekonaniu, ale po prostu widzisz, komu to mieszkanie wynajmujesz. Dzięki temu nie kupujesz kota w worku, nie? I to jest, myślę, też cenna wiedza, żeby sobie taką osobę sprawdzić, zanim ją wpuścimy do naszego mieszkania. To mi się jeszcze pojawiło pytanie w takim razie, bo mówiłaś o tej umowie o pracę, żeby poprosić o wgląd w taki dokument, a czy na przykład właściciel takiego mieszkania może poprosić, znaczy poprosić może, ale czy ma prawo wgląd w wyciągi z konta bankowego? Czasem się zdarza w ogłoszeniu. Czy można prosić, żeby ktoś Ci takie dokumenty pokazał? Może to być warunkiem do wynajęcia? Może to być warunkiem, a decyzja drugiej strony, czy się czuje z tym w porządku, czy nie, tak? Ale na przykład chociaż, nie wiem, wyciąg z wynagrodzenia za pracę za ostatnie 6 miesięcy, można sobie zrobić filtr w rachunku, żeby właściciel miał pewność, że ta osoba faktycznie co miesiąc dostaje wynagrodzenie i że będzie ją stać na ponoszenie opłat